Dzień dobry, Michał Dudkowski, Polska. Haha. Słuchajcie, pierwszy dzień w Polsce. Wczoraj przyleciałem, dzisiaj jadę do roboty. Przed chwilą zrobiłem CPR. Dla tych, co nie wiedzą, to jest stacja krążeniowo-oddechowa naszego pająka. Bo jest szansa, nie wiem czy wam wczoraj mówiłem, jak przyjechałem, to pająk się nie ruszał. I myślałem, że zginął, ale poczytałem trochę i podobno jak jest pająk nie ma wilgoci odpowiedniej i temperatury, to one przechodzą w stan hibernacji. Jest szansa, że pająk ożyje. Więc jadę do roboty, zostawiłem go z wodą i w ciepłym miejscu. Mamy nadzieję, że ożyje. Zobaczymy jak to będzie. Zwinął się tak w kłębek, prawda? Nogi pod siebie. Podobno pająki giną jak jest poniżej 6 stopni, jakoś tak. W domu było cały czas 10-12 stopni, ale w pokoju Aleksa mogło być parę stopni mniej. Więc jest szansa, że przeżyje. Ja wczoraj Aleksowi powiedziałem, że pająk umarł, ale mam nadzieję, że się miło zaskoczy. A ja jadę do roboty, bo trzeba popracować po 2 miesiącach na Filipinach. Słuchajcie, jadę właśnie do pracy. Dzwoniłem do Jerlin, bo dzisiaj jest sobota i jest dzień wypłaty. Nasz foreman, ten brygadzista, zrezygnował z pracy. 2 dni się nie pojawił w pracy, bo powiedział, że za dużo od niego oczekujemy. A oczekiwaliśmy od niego tylko, żeby na początku dnia powiedział wszystkim, jaki dzisiaj jest, co dzisiaj mamy zrobić, i na końcu dnia powiedział, co udało się zrobić z tego, co mówił i co będziemy robić następnego dnia. No i wjeżdżam do tunelu, więc może być mnie słabo widać. No i dzisiaj przyszedł tylko po wypłatę, więc mamy już nowego formana od poniedziałku, będziemy go testować, zobaczymy jak sobie poradzi. No ale trochę niepoważne z jego strony, że nie powiedział kilka dni wcześniej, że rezygnuje, tylko się w pracy nie pojawił. Chyba nie lubi, jak zarządzają nim kobiety, powiem szczerze, bo no mnie nie ma, prawda? I zrezygnował dopiero jak ja pojechałem, więc to tak wygląda, że po prostu nie lubi, jak kobieta nim zarządza, według mnie, bo bym zrezygnował wcześniej. 3 meetingi były, jak ja jeszcze byłem i wszyscy zadowoleni, nawet podwyżkę dostał. Ale z doświadczenia wiem w pracy, gdzie zatrudniam ludzi, że bardzo często jak ktoś prosi o podwyżkę albo dostaje podwyżkę, to rezygnuje z roboty. Nie wiem, z czym to się wiąże, dlaczego, ale to jest już któryś raz z kolei przykład tego, że po podwyżce w bardzo niedługim czasie ktoś rezygnuje. Wiadomo, jest podwyżka, są większe obowiązki, no to jest normalne. Wiecie, podwyżka rządowa to jest jedno, to że inflacja i cała reszta, ale jak ja daję komuś podwyżkę, no to wymagam też, żeby lepiej się starał chyba. To chyba po to są podwyżki, żeby ktoś pracował lepiej, a nie tak samo pracował. Rząd podnosi co pół roku, czy tam co rok, w zależności od inflacji, tego czy jest podwyżka ta standardowa, która tam, wiecie, grosze daje, no ale no nie wiem, sami napiszcie w komentarzach, co myślicie. Dla mnie poważne, najważniejsze, że udało nam się znaleźć nowego formana, będziemy teraz go obserwować. Dostał oczywiście pensję trochę mniejszą i zobaczymy, czy podoła naszym wymaganiom. Będzie robił, wiecie, spotkania przed, spotkania po pracy i jak to będzie. Bardzo ciekawie. Trochę jestem zdenerwowany przez to, że tak sobie z dnia na dzień zrezygnował. Niepoważne, no ale nie mieliśmy też żadnej umowy, więc to była umowa ustna. Na Filipinach chyba tak jak w Polsce umowy ustne są zawierane i są akceptowane. No może poza Revolutem, bo Revolut nie rozumie, co to jest umowa ustna. Właśnie z nim walczę w ogóle, a w ogóle wam nie mówiłem. Revolut się przyczepił już któryś raz z kolei, tym razem do wszystkich moich przelewów na Filipiny. I zażądał, żebym powiedział relacje, jakie mam z każdą z osób, do których wysyłam pieniądze. Do mamy Jerlin, jak wysyłam pieniądze, żebym wyjaśnił, kto to jest. Do właściciela apartamentu, do Agnes, do byłego właściciela ziemi
i mam wyjaśnić, kto to jest i przedstawić na to dokumenty. To już jest trzeci raz, kiedy pytają mnie w ciągu 2 tygodni. A najlepsze jest to, że ja im podałem linki do filmów na YouTubie odnośnie tego, że wszystko jest publikowane i mogą sobie zobaczyć, że budujemy dom na Filipinach. Na razie jeszcze nie odpisali. Ode mnie chcą invoice albo jakieś dokumenty z tego, że Agnes dla mnie pracuje i buduje ten sam dom. To jest najlepsze, że buduje ten sam dom. No Revolut przechodzi po prostu nieboskie pojęcia, a miałem przejść z kontem firmowym do niego. No chyba tak się nie stanie. Muszę znaleźć jakiegoś innego fintecha, który naprawdę ma tanie wymiany walut i przelewy w 5 minut na Filipiny, tak jak teraz mam. Tak jak Revolut ma. Ale no po prostu głowa mała z tym Revolutem. Ja sobie już w pracy siedzę sobie na spokojnie i pracuję. Uczę się wszystkiego na nowo, bo jak wiecie, mój pracownik, kierownik główny po 10 latach rezygnuje z pracy i odchodzi za 2 miesiące. A ja nie pracowałem przed komputerem i tutaj w programie od 4 lat. Więc trochę muszę sobie przypomnieć. Ale dzwoniłem jeszcze raz do Jerlin i razem z formanem, tym brygadzistą, odchodzi 2 pracowników, więc łącznie mamy 3 pracowników mniej i musimy zatrudnić jeszcze 1 lub 2, jednego z umiejętnościami, jednego labor bez umiejętności, takiego podaj, pozamiataj, posprzątaj, prawda? To jest taki labor z tym najniższym zarobkiem, czyli 500 peso. No i teraz będziemy testować tego formana. Jestem troszeczkę na ciężkiej wodzie, słuchajcie, bo jak wrócę tutaj w kwietniu i będę pracował, to będę miał dużo nauki. No dobra, zmiany muszą być, wtedy życie jest ciekawsze. Tym bardziej, że praca w cieplutku, mamy kaloryfer, prawda? Jest komputerek. Czego trzeba więcej? Coś do picia, coś do jedzenia i pracować. Słuchajcie, właśnie odbyłem pierwszą sprzedaż i wystawiłem pierwszą fakturę od 5 lat. Klient przez pomyłkę, naszą pomyłkę, mojego pracownika, kierownika, przyjechał w sobotę, bo 2 miesiące temu zmieniliśmy, że w sobotę nie pracujemy. I przyjechał w sobotę odebrać towar. I udało mi się. Możecie mi, wiecie, gratulować. Po tylu latach, bez pomocy. Więc pamięć jeszcze działa. 8 godzin w pracy za mną. Już mam dzisiaj dosyć. Czekamy na kolejne włamanie. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Polska. Słuchajcie, ostatnie parę dni nic nie nagrywałem. Z powodu tego, że po tym jak byłem w sklepie, to się nic ciekawego nie działo. Nawet nie wychodzę z domu, cały czas pracuję przed komputerem. Robię dla Was blogi, dla Jerlin przygotowuję miniaturki. Byłem wczoraj u lekarza ortopedy z moją ręką, ogólnie lewą stroną ciała. Skierował mnie na rezonans magnetyczny szyi, bo podejrzewam i lekarz podejrzewa i 2 moich znajomych fizjoterapeutów podejrzewają, że to mogło być po urazie na Madagaskarze, co mi spadło kilka kilogramów na kark. Więc aby to wyeliminować, zaraz jadę, dosłownie za godzinę, jadę na rezonans magnetyczny szyi i potem Wam napiszę, jak to wygląda. Ogólnie, co u nas ciekawego, no to dzieciaki chore. Lili i Matt mają podwyższoną gorączkę. Dzisiaj się to stało. A teraz na Filipinach jest noc. Mają 37,5, 37,3. Lili narzeka na ból brzucha, ale wiecie jak to jest z małymi dziećmi, że nie jest w stanie powiedzieć dokładnie. W teorii to nie jest wyrostek, ale będziemy obserwować też, nie chcą jeść za dużo, więc jeśli przez kolejne 12 godzin się nic nie poprawi, to powiedziałem, żeby rano do mnie zadzwoniła i pojechała do szpitala. Ja przed swoim wyjazdem, jako że Revolut daje ubezpieczenie mi i mojej rodzinie, jak jestem na wakacjach, to przed swoim wyjazdem wykupiłem ubezpieczenie dla Jerlin i dzieci w Generali. Zobaczymy jak to działa, jeśli będzie taka potrzeba. Oby nie. No i tyle. Będę Was informował na bieżąco. Trzeba się rozebrać.
Mam swoje badanie. 20 minut bez ruchu. Jutro do doktora. Zobaczymy, co doktor powie. A w międzyczasie ja się zabieram za oglądanie badania. Może ja coś znajdę, chociaż nie jestem lekarzem. Ale wiecie, zawsze fajnie popatrzeć na swój kręgosłup, co? Widzimy się jutro. Hej, to znowu ja, kurde. Michał Dudkowski, kanał YouTube. Słuchajcie, jestem po niemiłej wizycie u pana doktora. Zobaczył mój rezonans i mam przepuklinę na C6, C7 karku. I ona prawdopodobnie, znaczy to na pewno uciska na rdzeń kręgowy i zarazem przez to mam niedowład prawej ręki i dużo słabszą lewą część ciała. A co za tym idzie, powiedział, że jak w ciągu 2-3 kolejnych miesięcy to się samoistnie nie zmieni, nie zmniejszy, to czeka mnie operacja. I trzeba będzie to spiłować z kręgosłupa. Niedobrze. Starość nie radość, jak to się mówi. Nie ma na to innej rady, powiedział. Musi się samo wchłonąć, ale jest małe prawdopodobieństwo, że się samo wchłonie, ponieważ już minęło 2,5 miesiąca od urazu, a miesiąc od tak naprawdę powstania tego problemu. No i co wam powiem? Uważajcie na swoje zdrowie, zwłaszcza na kręgosłup. Tak jak to powiedział, tak powiedziałem wprost, prawda? Takich operacji, co będę musiał mieć, jeśli to się nie wchłonie, są robione od 10 lat. Powiedział, że wchodzą tędy, gdzieś tutaj i czyszczą właśnie tą przepuklinę, usuwają to, żeby nie naciskała na rdzeń kręgowy. Życie, słuchajcie. Jestem już w domu i chciałbym wam pokazać, jak wygląda mój kręgosłup na rysunku. Tutaj widzicie rdzeń kręgowy i tutaj są kręgi moje szyjne, tu moja szczęka. I to jest akurat prawa strona, chociaż też widzicie tutaj uwypuklenia. 1, 2, 3. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I idąc sobie dalej, w tym miejscu ładnie widać, gdzie to jest chyba 3 naciska, 6 tutaj najbardziej. I prawdopodobnie z tego powodu mam mniejszą siłę po prawej części ciała, po lewej części ciała, bo to jest z lewej strony naciska. Widzicie jak tutaj? Tutaj bardzo widać ładnie i tutaj też są takie zmiany. No nic, jakieś ćwiczenia dostałem ogólnie na to, żeby rozluźnić te mięśnie karku i żeby może się wchłonęło samo. Jeśli to nic nie pomoże w ciągu 3 miesięcy, no to operacja mnie czeka. Dobrze, tak na koniec zrobię wam małe Q&A z ostatnich pytań z komentarzy i tak lecimy z pierwszym pytaniem. Krystian Lejowski napisał: jeżeli jest lekarz, który ma swoją firmę prywatną, klinikę, to może zarobić więcej za wizytę, a w szczególności jak jest konkretna rzecz do zrobienia u pacjenta, ale to raczej nie będzie 2000 zł za godzinę, szczególnie na Filipinach. To raczej pomyliłeś z filipińskim peso za godzinę, a nie PLN. Lekarze w normalnych szpitalach zarabiają znacznie mniej niż w krajach europejskich. Słuchaj, nie pomyliłem się. Na rachunku ze szpitala mamy 22 000 peso, co jest około 1500 złotych, tak? A lekarza widzieliśmy 2 razy po 10 minut. Tak to wygląda i pewnie może coś szpital przytulił, ale ja widzę profesjonalna, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale była informacja po prostu, że koszt lekarza. Z następnym pytaniem lecimy. Zohan 2 napisał: jest tam woda utleniona, przemywaj mu tę ranę. Tu odnośnie tej rany oczywiście mata. Co do wody utlenionej to na pewno jest, ale ja zawsze jak wyjeżdżam zabieram ze sobą Octanisept. To działa tak samo jak woda utleniona i do przemywania ran jest idealne. Dlatego używamy w większości
Octaniseptu. Zawsze biorę jedną, dwie butelki, prawda, na wszelki wypadek. Teraz też jak będę wracał na Filipiny, to wezmę. Dobra, kolejne. Zohan 2 napisał. A szambo gdzie i kiedy? Duży resort to duże szambo. Czy na Filipinach są firmy z szambiarkami? Słuchajcie, szamba będziemy mieli 3. Jeden dla domu, jeden dla restauracji i pryszniców zewnętrznych i jeden dla apartamentów. W trzech różnych miejscach tak naprawdę, jeśli chodzi o szambiarki, to są, ale ważne, żeby był łatwy dostęp, prawda, więc one będą w takich miejscach, gdzie samochód będzie mógł podjechać. Więc z tym nie ma problemu. Kolejne pytanie. Polish Power napisał: hej, mam prośbę, żebyś dał znać, czy udało się uzyskać z ubezpieczenia Revolut zwrot kosztów leczenia. Oni mają nową firmę ubezpieczeniową i dużo klientów narzeka. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Pozdrawiamy Polish Power. Tak, w ciągu 3 dni otrzymałem zwrot, równowartość całej sumy w euro przelali mi na konto. To się nazywa ta firma Xcover. Prosili o dokumenty takie podstawowe i opis. Ogólnie bardzo gładko to poszło, więc nie ma problemu. Jestem bardzo ciekawy tylko, co by było, gdyby mi nie było stać, żeby zapłacić za szpital, czy by przelewali najpierw do mnie, a dopiero ja bym musiał zapłacić za szpital i bym musiał czekać, czy by było to bezkosztowo. Bo wiecie, to była akurat mała suma, a co by było, tak jak ostatnio słyszałem, że kolega musiał zapłacić 70 czy 80 tysięcy peso za kilka dni pobytu w szpitalu. Nie wszyscy mają takie pieniądze, żeby zapłacić od ręki. Więc nie wiem, jak to jest. Wiem, że w tych krajach trzecich często tak bywa. Kolejne pytanie odnośnie tego filmu, o którym opisywałem, tego oszusta. DW8461 napisał: jak taki oszust może ciągle być na wolności? No słuchaj, no to są Filipiny. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, prawda, zgłosiliśmy. Z tego, co wiem, to jest już sprawa, poszła do sądu, ale kiedy to sąd rozpatrzy, to nie wiemy. Też jeśli chodzi o ten IBP, Integration Bar of Philippines, też się tym zajmuje, ale do tej pory nie podał nam daty rozprawy, gdzie będziemy mogli się odnieść do zarzutów dla tej prawniczki całej. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o pytania. Słuchajcie, no ja w tej chwili pewnie jak to oglądacie, to też cały czas coś się dzieje tutaj u nas w życiu. Ja pewnie już jestem na feriach z synem. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, napiszcie, co myślicie z tym moim kręgosłupem. Jak pech to pech, po prostu po całości. No tutaj pamiętajcie, że też robię live'y. Tam też bardzo często odpowiadam na pytania i możecie zadawać pytania na żywo. Kiedy są live'y? No to wszystko zależy. Jak jestem na Filipinach, to najczęściej są z samego rana, we wtorek, w czwartek i w weekend. W Polsce jak jestem, no to raczej po południu, ale obserwujcie, dodajcie sobie subskrypcję, wtedy będziecie mieć informację, że live będzie. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło.